Masz 40 tysięcy i chcesz kupić auto, które nie będzie cię zdradzać przy każdej okazji? Niby brzmi jak abstrakcyjne marzenie, a jednak jest to możliwe. Tylko jest jeden problem. W 2026 roku rynek używanych samochodów to trochę jak spacer po polu minowym. Z zewnątrz wszystko wygląda pięknie. Dokładnie wypolerowany lakier na zdjęciach, opisy typu stan igła nie wymaga żadnego wkładu, jeżdżone przez emeryta do kościoła. A potem przyjeżdżasz na oględziny i widzisz, że ten emeryt jeździł do kościoła, ale przez tor motocrossowy. Dlatego dziś 5 aut, które realnie warto brać pod uwagę w budżecie do 40 tysięcy złotych. Zanim jednak przejdziemy do listy, musimy ustalić jedną rzecz. Auto do 4 dych to nie jest twój wymarzony SUV z salonu. To nie jest spełnienie marzeń z dzieciństwa. To ma być samochód, do którego wsiądziesz, odpalisz, dojedziesz i wrócisz bez zbędnych problemów. Bez stresów, których mamy aż nadto w codziennym życiu. Gotowi? Subik kliknięty? No to zaczynamy! Jeśli miałbym wskazać auto, które w naszym dzisiejszym budżecie można by porównać do kumpla, na którego zawsze możesz liczyć, to wybór padłby na Hyundai i30. To samochód, który nie próbuje cię oczarować designem. On nie udaje premium, nie robi wielkiego wejścia. On po prostu stoi i czeka, aż wsiądziesz i pojedziesz. I to jest jego największa siła. Kiedy popatrzymy na rynek aut używanych w 2026 roku, i30 pojawia się dość regularnie. Ceny zaczynają się w okolicach 30 tysięcy i potrafią dojść do 49. Jeśli trafisz na zadbany egzemplarz z niskim przebiegiem oczywiście. To nie jest auto, które zniknęło z rynku, to jest auto, które po prostu jest i to jest dobra wiadomość, bo i30 to samochód, który nie ma w sobie niczego, co mogłoby cię zaskoczyć w negatywny sposób. Silniki benzynowe 1.4 i 1.6 są proste jak konstrukcja cepa. Nie mają turbo, nie mają skomplikowanego sprzętu, nie mają kapryśnych humorków zależnych od pogody. Wsiadasz, odpalasz i jedziesz. I nawet jeśli robisz to codziennie przez lata, to on nie zaczyna nagle mówić: słuchaj, musimy pogadać o twoim stylu jazdy. To auto jest stworzone do normalnego życia, do pracy, do szkoły, do zakupów, do weekendowych wyjazdów. Nie ma w nim niczego, co by cię stresowało. W środku wszystko jest tam, gdzie być powinno. Ergonomia jest tak przewidywalna, że po 5 minutach czujesz się jak u siebie. A spalanie? Jeśli jeździsz normalnie, zobaczysz 6-7 litrów i to nie w teorii, to realne wyniki ludzi, którzy tym autem jeżdżą na co dzień. Najlepsze jest jednak to, że i30 nie próbuje być czymś, czym nie jest. Nie udaje sportowca, nie udaje luksusu. Nie udaje technologicznego kosmosu. To jest samochód, który mówi: chcesz, żebym jeździł? Będę jeździł. I robi to bez marudzenia. Kiedy oglądasz egzemplarz na żywo, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Historia. Bo w tym modelu to właśnie historia decyduje o wszystkim. Jeśli auto było serwisowane, jeśli ktoś o nie dbał, jeśli nie było katowane, to będzie ci służyć latami. I to jest właśnie powód, dla którego i30 otwiera naszą dzisiejszą listę. Nie dlatego, że jest najbardziej emocjonująca, ale dlatego, że jest najbardziej normalna. I dlatego Hyundai i30 to pierwszy model, który warto mieć na radarze, jeśli chcesz kupić auto do 40 tysięcy złotych i nie chcesz, żeby twoje życie zamieniło się w ciągłe szukanie mechaników. Kolejnym autem, które poleciłbym każdemu, jest Volkswagen Golf 7 generacji. To jest taki samochód, który ma jedną supermoc. Potrafi być absolutnie niewidzialny aż do momentu, kiedy wsiądziesz i przejedziesz pierwsze kilometry. Bo wtedy nagle rozumiesz, dlaczego ten model od lat jest jednym z najczęściej wybieranych kompaktów w Europie. On nie próbuje cię oczarować, on po prostu robi wszystko dobrze i to dobrze jest kluczowe.
Zgodnie z naszym odgórnym założeniem, czyli do 40 000, Golf 7 generacji najczęściej pojawia się z lat 2013-2017. Ceny zaczynają się już od 25 000 zł, ale jeśli chcesz coś naprawdę zadbanego, z sensownym wyposażeniem i historią, to realnie celuj w okolice 40 000. I to jest właśnie ten moment, w którym Golf zaczyna błyszczeć, bo za te pieniądze dostajesz auto, które prowadzi się jakby było o klasę wyżej. Wsiadasz do środka i od razu czujesz, że ktoś tu pomyślał o każdym detalu. Wszystko jest intuicyjne, wszystko jest logiczne, nic cię nie irytuje. To jest ten typ samochodu, w którym już po paru minutach czujesz się, jakbyś jeździł nim od lat. A kiedy ruszasz, zaczynasz rozumieć, dlaczego ludzie mówią, że Golf to bezpieczny wybór. Bo on naprawdę jest bezpieczny nie tylko w testach, ale też w codziennym użytkowaniu. Najpopularniejszy silnik w tym budżecie to benzynowe 1.4 TSI i teraz to jest jednostka, która potrafi być świetna, ale wymaga jednego. Jeśli była serwisowana, jeśli olej był wymieniany regularnie, jeśli ktoś o nią dbał, to odwdzięcza się kulturą pracy i spalaniem, które potrafi zaskoczyć. Ale jeśli trafisz na egzemplarz, który był traktowany na zasadzie wyskoczyła kontrolka oleju, to doleję do poziomu aż zniknie, no to no cóż, możesz mieć przygodę, której nie chcesz. Uwierz mi, nie chcesz. Dlatego Golf to auto, które trzeba oglądać z głową. Warto wjechać na podnośnik, warto sprawdzić skrzynię DSG, jeśli akurat trafisz na automat. Warto posłuchać silnika na zimno, ale jeśli wszystko jest w porządku, dostajesz samochód, który daje ci poczucie stabilności. Taki, który nie robi wstydu, kiedy podjeżdżasz pod restaurację, ale też nie robi problemów, kiedy jedziesz na drugi koniec Europy. Golf 7 generacji to kompakt, który nie próbuje być gwiazdą. On jest trochę jak aktor drugoplanowy, który kradnie cały film, bo robi wszystko perfekcyjnie, ale bez krzyku. I właśnie dlatego trafia tak wysoko na naszej liście, bo jeśli chcesz auto do 40 000, które będzie ci służyć latami, a jednocześnie da ci trochę przyjemności z jazdy, to Golf jest jednym z najrozsądniejszych wyborów. Jeśli miałbym wskazać auto, które jest jak spokojny, dojrzały doradca finansowy, taki, który nie obiecuje ci złotych gór, ale za to gwarantuje, że nie stracisz pieniędzy, to byłaby to Toyota Avensis T27 z silnikiem 1.8 Valvematic. To samochód, który nie próbuje cię uwieść, on nie ma w sobie niczego, co krzyczy. Zobacz, jaki jestem wyjątkowy. I właśnie dlatego jest wyjątkowy. Bo Avensis to auto, które nie daje emocji, ale robi robotę i robi ją tak konsekwentnie, że ludzie, którzy raz kupili Avensisa, często wracają po kolejnego. Nie dlatego, że to ich marzenie z dzieciństwa, ale dlatego, że to samochód, który nie zawodzi. Silnik 1.8 Valvematic to absolutny klasyk trwałości. Wolno ssący, bez turbo, bez dwumasy, bez wtrysku bezpośredniego to jednostka, która nie słynie z awarii. Jeśli był serwisowany, jeśli olej był wymieniany regularnie, jeśli ktoś o niego dbał, to potrafi zrobić 300-400 tysięcy kilometrów bez najmniejszego problemu. W 2026 Avensisy T27 kosztują od plus minus 25 000 i to jest piękne, bo za te pieniądze dostajesz samochód, który prowadzi się jak auto stworzone do długich tras. Wsiadasz, jedziesz i nagle orientujesz się, że minęło 100 km, a ty nawet nie zauważyłeś kiedy. Wyciszenie, jak na ten segment, świetne. Komfort, stabilny, przewidywalny, spokojny. To jest auto, które nie męczy. Ono cię odciąża. Kiedy oglądasz Avensisa na żywo, zwróć uwagę na dwie rzeczy. Zawieszenie i korozję. To nie są problemy, które dyskwalifikują auto, ale warto je sprawdzić. Poza tym, to jest jeden z najbardziej przewidywalnych modeli, jakie możesz kupić w naszym budżecie. Jeśli trafisz na egzemplarz z historią, to masz spokój na lata. I to jest właśnie magia Avensisa. On nie próbuje być sportowy, nie próbuje być luksusowy, nie próbuje być nowoczesny. On po prostu jest uczciwy i w świecie, w którym wiele aut próbuje cię oczarować, a potem nieprzyjemna finansowo prawda wychodzi na jaw, Avensis jest jak ten jeden znajomy, który mówi zawsze prawdę, nawet jeśli nie chcesz jej znać.
I właśnie dlatego Toyota Avensis T27 zamyka podium na naszej liście, bo jeśli chcesz auto do 40 000, które nie będzie cię stresować, nie będzie cię zaskakiwać i nie będzie cię rujnować finansowo, to jest jeden z najlepszych wyborów, jakie możesz podjąć. Gdyby zapytać przypadkowych kierowców w Polsce, jakie auto kupić do 40 000 złotych, to istnieje spora szansa, że zanim skończysz zadawać pytanie, ktoś już odpowie Octavia. I to jest fascynujące, bo Skoda Octavia trzeciej generacji nie jest samochodem, który wywołuje emocje. Ona nie ma w sobie niczego, co sprawia, że ludzie robią jej zdjęcia na parkingu, a jednak to właśnie ona stała się jednym z najbardziej zaufanych modeli na rynku wtórnym. I kiedy zaczynasz jeździć Octavią, nagle rozumiesz dlaczego. To auto jest jak dobrze zaprojektowane narzędzie. Nie błyszczy, nie krzyczy, nie próbuje cię uwieść. Ono po prostu jedzie i robi to w sposób, który sprawia, że zaczynasz się zastanawiać, dlaczego nuda jest tak fajna. W 2026 Octavie trzeciej generacji z lat 2014-17 kosztują od 30 000 do mniej więcej 50 000. I to jest moment, w którym zaczynasz widzieć jej przewagę, bo za te pieniądze dostajesz samochód, który ma przestrzeń jak większe modele, bagażnik jak mały magazyn i ergonomię, która sprawia, że wszystko jest dokładnie tam, gdzie powinno być. To jest auto, które jest chyba najbardziej neutralnym ze wszystkich. Zaskakujące jest jednak to, jak bardzo ta konstrukcja jest przemyślana. Wsiadasz, ruszasz i czujesz, że ktoś tu naprawdę wiedział, co robi. Auto prowadzi się stabilnie, przewidywalnie, spokojnie. Nie ma tu żadnych nerwowych reakcji, żadnych dziwnych zachowań. To jest samochód, który daje ci poczucie kontroli i to w każdej sytuacji. A jeśli chodzi o silniki, to Octavia daje ci wybór. Masz wolno ssące 1.6, które jest praktycznie nie do zajechania, jeśli tylko ktoś wymieniał olej. Masz też 1.4 TSI, które potrafi być świetne, jeśli ktoś o niego dbał. I to jest klucz, bo Octavia to auto, które bardzo wyraźnie pokazuje różnicę między egzemplarzem zadbanym a zaniedbanym. Jeśli trafisz na dobrą sztukę, masz spokój na długie lata. Jeśli trafisz na złą, masz przygodę, której nie zapamiętasz pozytywnie. Ale kiedy znajdziesz właściwy egzemplarz, zaczynasz rozumieć, dlaczego Octavia jest tak popularna. To auto, które potrafi być wszystkim naraz. Potrafi być samochodem rodzinnym, autem do pracy, autem na trasę, na wakacje. I robi to bez wysiłku, bez udawania, bez kaprysów. Octavia trzeciej generacji to samochód, który nie próbuje być bohaterem filmu, ale jeśli twoje życie to codzienna logistyka, dojazdy, zakupy, trasy, obowiązki, to właśnie ona jest tym cichym bohaterem, którego potrzebujesz i dlatego trafia tak wysoko na naszej liście aut do 40 000 złotych. Film zamyka pozycja 5, czyli Honda Civic 9 generacji i jest to jedno z tych aut, które na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby ktoś projektował je w studiu science fiction, a nie w biurze projektowym. Ale pod tą futurystyczną karoserią kryje się coś znacznie ważniejszego. Jedna z najbardziej przewidywalnych i trwałych konstrukcji, jakie możesz kupić do 40 000. Silnik 1.8 i VTEC to absolutna legenda Hondy. To jednostka, która nie potrzebuje turbosprężarki, żeby jechać dynamicznie. Nie potrzebuje dwumasy, żeby być komfortowa. Nie potrzebuje wtrysku bezpośredniego, żeby palić rozsądnie. To jest silnik, który po prostu działa dzień po dniu, rok po roku. Jeśli był serwisowany, jeśli ktoś wymieniał olej na czas, to potrafi zrobić 500 000 kilometrów i nawet nie poprosić o przerwę. W 2026 ceny Civica 9 generacji z tym silnikiem mieszczą się najczęściej między 30 000 a 45 000 złotych. I to jest uczciwy przedział, bo za te pieniądze dostajesz auto, które prowadzi się pewnie, jest świetnie złożone i ma jedną z najbardziej praktycznych brył w swojej klasie. Ten liftback to złoto, pakujesz do niego więcej niż się spodziewasz. W środku Honda robi to, co Honda robi najlepiej. Zero fajerwerków, ale wszystko jest solidne. Plastiki nie trzeszczą, fotele nie wyglądają jak po wojnie, a zegary, choć nietypowe, są czytelne i intuicyjne.
To jest wnętrze, które nie próbuje udawać premium, ale daje poczucie jakości, którego często brakuje w autach z tego budżetu. Najważniejsze jest jednak to, jak Civic jeździ. To auto ma charakter, jest lekkie, responsywne, chętnie skręca, a silnik lubi obroty i daje przyjemność, której nie dostaniesz w Avensisie czy Octavii. To nie jest sportowiec, ale ma w sobie coś, co sprawia, że każda trasa jest po prostu przyjemna. A jeśli chodzi o awaryjność? Civic 9 generacji to jeden z najbezpieczniejszych wyborów w tej klasie. Jeśli coś się psuje, to najczęściej rzeczy eksploatacyjne. Nie ma tu ukrytych min, nie ma drogich niespodzianek, nie ma o kurde, to kosztuje 3000? To jest auto, które daje ci spokój, ale nie odbiera przyjemności z jazdy. Dlatego Honda Civic 9 generacji z silnikiem 1.8 idealnie wskakuje na miejsce 5. Jest trwała, bardzo charakterystyczna i jeszcze bardziej dopracowana. Super opcja do 40 000. A teraz najważniejsze. Zanim kupisz jakiekolwiek używane auto, nieważne czy do 40 000 czy do 200 000, musisz zrobić jedną rzecz. Sprawdzić je jak człowiek, a nie jak turysta. Po pierwsze VIN. Obowiązkowo. Warto kupić płatny raport. Dowiesz się z niego, czy auto miało stłuczki, cofany licznik, czy było taksówką w Berlinie. Potem oględziny na żywo, nie w 5 minut, tylko dokładnie. Lakier, szczeliny, wnętrze, zapachy. Auto zawsze zostawia ślady, jeśli coś było kombinowane. Następnie podnośnik. Podwozie nie kłamie. Jeśli było bite, spawane albo zaniedbane, zobaczysz to od razu. I na koniec jazda próbna. Auto albo jedzie równo, albo nie. Albo skrzynia pracuje normalnie, albo nie. Tu nie ma filozofii. A jeśli chcesz mieć 100% pewność, szybki przegląd u mechanika. Zajmie ci to 15 minut, a być może zaoszczędzisz dzięki temu kilka albo i kilkanaście tysięcy złotych. I to tyle, jeśli szukasz auta do 40 000, które nie będzie cię męczyć, nie będzie robić niespodzianek i po prostu pozwoli normalnie żyć, to ta 5 moim zdaniem jest najlepszym wyborem. Dla przypomnienia na podium Hyundai i30 Golf 7 generacji i Avensis T27, a tuż za nimi Octavia i Honda. Każde z nich jest inne i wybór zależy od twoich potrzeb. Natomiast łączy je to, że nigdy cię nie zawiodą. A jeśli chcesz zobaczyć drugą stronę medalu, czyli modele, które wyglądają dobrze w ogłoszeniach, a potem zamieniają twoje życie w serię wizyt u mechanika, to kliknij film, który właśnie pojawia się na ekranie. Dziękuję, że obejrzeliście do końca, sprawdźcie inne filmy i do następnego.